Witaj maleńka. Witaj Wiolu. Dzisiaj będziemy zajmować się samouzdrawianiem lub samozdrowieniem psychofizycznym. Jestem bardzo ciekawa, co masz do powiedzenia. Chwilę wcześniej rozmawiałyśmy, wiem, że na pewno wiedza Twoja jest ogromna, więc jakbyś mogła się podzielić, to byłabym wdzięczna. Tak prawdę powiedziawszy, to ja też, tak jak poprzednio proponuję, abyśmy prowadziły coś w rodzaju dialogu. To znaczy, ja będę zapoznawać, jeżeli jakieś pytanie się nasunie, natychmiast mi przerywaj i będę na nie odpowiadać. W zasadzie myślę, że wszyscy nasi słuchacze będą z tym tematem zapoznani, ale zanim zaczniemy na ten temat mówić, chciałabym się odnieść do prośby, która się znalazła pod naszym poprzednim spotkaniem, a mianowicie prośba ta dotyczy nieznanych lat życia Jezusa. To życie nieznane badało dwóch podróżników. Rosjanin polskiego pochodzenia, Notowicz, i Rosjanin niemieckiego pochodzenia, Röhrig, a także Hindus, Abhedananda. Każdy z nich w zasadzie te poszukiwania prowadził sam, a nie w grupie. W związku z tym książka, która się ukazała, jest zbiorem trzech opracowań tych właśnie podróżników. Z tym, że Notowicz i Röhrig w pewnym sensie Abhedanandę wywołali do tablicy, ponieważ on postanowił udowodnić, że nikt taki jak Jezus na terenie Azji nie działał. Sam się udał do klasztoru Chimis, bo tam w tamtej bibliotece są manuskrypty, które opisują działalność Jezusa. Notabene w Azji był on nazywany Issą, a Hindusi wręcz, przynajmniej w porządkowej fazie jego pobytu, uznawali, że on jest jednym z wcieleń Buddy. Buddy czy Brahmy, nie pamiętam. W każdym bądź razie, biorąc pod uwagę, że jest to społeczność, która wierzy w reinkarnację, więc zawsze sobie kompletuje tego rodzaju w inkarnacji, jeżeli pojawia się na świecie ktoś wybitny. Natomiast czy to jest inkarnacja jednego bytu? Trudno wyczuć. Najprawdopodobniej tych bytów już zaangażowanych w rozwój swojego poziomu świadomości jest wystarczająco dużo, że mogą pojawiać się w różnych miejscach na Ziemi po to, żeby korygować naszą, co tam dużo mówić, kulawą duchowość. Po to byśmy mogli sobie wreszcie stworzyć tę nową Ziemię i nowy, lepszy świat. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi nieznanymi latami życia Jezusa, od razu uprzedzam, że jest to książka nie do osiągnięcia. I co ciekawe, w momencie, kiedy ją umieściłam na chomiku, okazało się, że została ona natychmiast wykasowana z powodu naruszenia praw autorskich. Prawdopodobnie te prawa autorskie to jest po prostu zakaz Kościoła, ponieważ w gruncie rzeczy to, co się w końcu ukazało, również w Polsce, bo początkowo te opracowania były publikowane we Francji, były również publikowane w Stanach Zjednoczonych i za każdym razem, kiedy się pojawiły, były kasowane. Natychmiast zostawały wyprzedane i znikały. Ta książka, którą ja dysponuję, jest tłumaczeniem z wydania amerykańskiego i jest w gruncie rzeczy skanem książki. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tymi nieznanymi latami życia Jezusa, to proszę się do mnie zgłosić na Facebooku, podać mi e-maila, wyślę. Innej drogi nie ma. Natomiast nie widzę powodu, żeby akurat w rozmowach
gdzie się zajmujemy integracją wiedzy z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i integrujemy ją również z mistyką, wydaje mi się, że nawiązywanie do religii jest chyba bezprzedmiotowe. Znaczy niezwiązane z tematyką, którą realizujemy. Jak sądzisz, Wiolu? No ja tak nie sądzę, ale rozumiem ten sposób myślenia. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli ktoś z Państwa znalazł tak zwaną Ewangelię Piątą Życia Doskonałego, która została wydana i jest tłumaczeniem z angielskiego wydania tej Piątej Ewangelii, na dobrą sprawę to, co tam jest w niej zawarte, w dużym stopniu przypomina nauki, które Jezus wykładał tym najbardziej upośledzonym warstwom ludności, bo przede wszystkim on się zwracał do tych najbiedniejszych i twierdził, że to wszystko, co on tam wykonuje, to wszystko, czego jest w stanie dokonać, kiedyś wszyscy ludzie będą mogli czynić, dlatego że po prostu jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, w jakim stopniu rozwiniemy swoją świadomość. Także on otwarcie mówił, tym, kim ja jestem, wszyscy ludzie kiedyś będą. No i do tego zmierzamy. Chyba. I do tego zmierzamy, między innymi przekazując wiedzę nauki wyprzedzającej oczywiście naukę konwencjonalną, bo zanim konwencja cokolwiek zaakceptuje jako konwencjonalne, to niestety wyznawcy konwencji muszą wymrzeć. Takie czasy. Jesteśmy konserwatystami i jeżeli do czegoś się przekonamy, przekonania trudno zmienić. Nie każdy jest na tyle otwarty, żeby swój horyzont postrzegania mógł poszerzyć. No i w tej sytuacji możemy teraz przejść do bioenergoterapii. Czym jest bioenergoterapia i jak się pojawiła w Europie? No bo jesteśmy Europejczykami, nawet jeżeli to się części Polaków nie podoba, jesteśmy w Europie, nawet powiedziałabym w centrum Europy i na dobrą sprawę wszystko, co na wschód od nas już jest takie bardziej azjatyckie niż europejskie. No w tej chwili się zdecydowanie Ukraina wybija na to, żeby dobić do Europy, a kraje nadbałtyckie już tego skoku dokonały. Także zdecydowanie znajdujemy się w środku Europy, ale jednocześnie stanowimy religijny skansen i nie tylko religijny, bo również i naukowy skansen. Z wielką trudnością adaptujemy nową wiedzę. Po raz pierwszy Europa zetknęła się z bioenergoterapią za sprawą Franza Messmera. Mianowicie zorientował się, że jeśli się przed ciałem ustawi magnesy, a jeszcze lepiej, kiedy się nimi przesuwa wzdłuż ciała, uzyskuje się efekt uzdrawiający. On to nawet nazwał, ale to później. Stosował przez bardzo długi czas tę metodę. Wystartował z nią w Austrii, ale ponieważ konserwatywne środowisko naukowe natychmiast zareagowało, przeniósł się do Francji i tam kontynuował swoją działalność mesmeryczną. Po pewnym czasie... Słucham? Tak jak Ochorowicz. Ochorowicz zrobił dokładnie to samo. W każdym bądź razie po pewnym czasie, kiedy dokładnie to samo zrobił, czyli przesunął dłonią wzdłuż organizmu chorego, okazało się, że efekt jest podobny, a nawet lepszy. W związku z tym nazwał ten efekt mesmeryzmem zwierzęcym
I w zasadzie można powiedzieć, że w żadnym aspekcie nie odbiegało to od bioenergoterapii, jak ją obecnie postrzegamy. Na czym polega bioenergoterapia? No i tutaj trzeba się cofnąć do naszych poprzednich wykładów i informacji, że żyjemy w obrębie wielowymiarowego pola kwantowego. Każdy z nas jest tym polem otoczony. Pole ma średnicę 8 metrów, wystaje zdecydowanie bardziej poza kontury naszego ciała. Co jest jeszcze ważne w tym wszystkim? Że w gruncie rzeczy bioenergoterapia w ogóle nie była brana pod uwagę jako metoda lecznicza, dopóki nie zorientowano się, że jest ona ściśle związana z układem, który nie interesował medycynę, układem obiegu nośnika o silnym ładunku energetycznym i uważano, że właśnie ten dodatkowy obieg jest odpowiedzialny za to, że nasz organizm pracuje w sposób spójny. Prawdę powiedziawszy, jest to akurat ta część nie kompleksu świadomościowego, ale ten tak zwany interfejs, który łączy nas z kompleksem świadomościowym, a on z kolei naszym ciałem steruje. Jest to ta część, która zawsze pozostaje w ciele wtedy, kiedy dokonujemy tak zwanego wyjścia poza ciało, czyli integrujemy naszą wielowymiarową świadomość, a żeby się od ciała oddalić i penetrować rzeczywistość ukrytą przed naszym postrzeganiem zmysłowym, musimy niejako oddzielić się od tego interfejsu, oczywiście zatrzymując w ciele również część kompleksu świadomościowego, co się objawia tym, że ta część kompleksu, która się oddala od ciała, jest z interfejsem połączona tak zwanym srebrnym sznurem. Gdyby chociaż część kompleksu nie została w ciele, automatycznie przerwanie tego srebrnego sznura powoduje, że ciało umiera, ponieważ kompleks świadomościowy traci nad nim kontrolę. Wszystkie procesy w naszym organizmie przebiegają pod kontrolą, czyli pod kontrolą kompleksu świadomościowego, a nie jakichś bliżej niesprecyzowanych mocy. Notabene właśnie ten układ dodatkowy, czyli ten interfejs łączący nas z kompleksem świadomościowym, jest wykorzystywany w rozmaitych technikach, w akupunkturze na przykład. Ponieważ bioplazma, bo to jest w gruncie rzeczy obieg bioplazmy, czyli zjonizowanych cząstek w naszym organizmie, które zachowują się tak, jakby stanowiły spójną całość. Notabene jest to cecha, którą zaobserwował już fizyk brytyjski David Bohm. I w momencie, kiedy ten obiekt przebiega tuż pod skórą, a skóra jest tym, co nas odgradza od środowiska, my możemy za pomocą nakłucia ingerować w przepływ tego nośnika. Jest to nośnik nie tylko energii, ale również informacji. Czyli to są te fotony, o których obecność w naszym ciele stwierdził Fritz Albert Popp i nazwał je promieniem
subtelnym promieniowaniem komórkowym. Jest to promieniowanie, które też ponad 20 lat czekało na uznanie przez oficjalną naukę, tę konwencjonalną, czyli tę, która akceptuje dokonania wyprzedzającej nauki. W jaki sposób natomiast my oddziałujemy za pomocą bioenergoterapii? Oddziałujemy za pomocą naszego biopola, czyli naszego wielowymiarowego pola kwantowego. Ta część naszego biopola, która znajduje się wewnątrz naszego ciała, bo część jest na zewnątrz, ale część przenika nasze ciało. Te siły biopola, które powodują ruch biopola, bo nie ma potencjału, nie ma energii, znaczy nie ma siły, która powoduje ruch, automatycznie ruch również zanika. Ma swoje wyjście, o dziwo, w środku naszych dłoni i w środku naszych stóp. Do leczenia wykorzystujemy dłonie. Dlatego jeżeli przyłożymy dłoń do miejsca, w którym odczuwamy ból, możemy uzyskać ulgę. Dlaczego? Dlatego, że w miejscu dysfunkcji skóra robi się bardziej przepuszczalna dla promieniowania. Jest to bardzo charakterystyczne dla wszelkich dolegliwości. Gdyby skóra była tak odporna na ingerencje zewnętrzne w miejscu chorym, jak w miejscu zdrowym, to o bioenergoterapii w ogóle mowy by nie było. Na czym polega bioenergoterapia? Nie na wyłącznie bodźcu energetycznym, który pobudza ciało do działania, ale również na informacji. Każdy z nas w momencie, kiedy chce uleczyć siebie, czy chce uleczyć kogoś, zawsze kieruje do osoby leczonej intencję uzdrowienia. I co ciekawe, przez to, że jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani pod względem infoenergetycznym, zarówno osoba lecząca, jak i leczona, zwłaszcza kiedy znajdują się blisko siebie i ich pola, wielowymiarowe pola kwantowe się przenikają, w momencie rozpoczęcia procesu leczenia bioenergoterapeuta wchodzi w rezonans z wielowymiarowym polem kwantowym chorego i przekazuje mu w ten sposób informacje. Nasze pole mentalne to też jest pole elektrodynamiczne, elektromagnetyczne, tak jak i nasze ciało. W związku z tym my jesteśmy w stanie tę informację przekazać do ciała chorego. A ponieważ dodatkowo jeszcze bioenergoterapeuta nie jest z reguły osobnikiem znajdujący się na tym samym poziomie rozwoju świadomości co chory, bo chory, gdyby mógł, to sam by sobie pomógł, ma on również dostęp do wielowymiarowego DNA chorego. Ale nie taki, że pobiera stamtąd informację i ją wykorzystuje, tylko nawiązuje kontakt z wielowymiarowym DNA chorego i jednocześnie automatycznie z jego bliźniakiem znajdującym się w rzeczywistości ukrytej, który ma pełną informację o tym, co należy zrobić, żeby chory został uzdrowiony. Czyli w gruncie rzeczy bioenergoterapeuta nawiązuje kontakt ze swoją wielowymiarową świadomością i z wielowymiarową świadomością chorego. I ta informacja razem połączona, tak jak wszystko jest ze sobą połączone, powoduje, że świat ten zwierciadlany, bliźniaczy, do którego nie mamy zmysłowego wstępu,
jest w stanie choremu pomóc. Jest to po prostu proces dość złożony, ale dzięki temu, że my nie musimy wiedzieć, co choremu dolega, dzięki temu, że współpracujemy z wielowymiarową świadomością i chorego, i leczącego, chory zostaje uzdrowiony i nas nie interesuje właściwie, w jaki sposób dokonaliśmy tego procesu uzdrowienia. Nie jest jednak wykluczone, że bioenergoterapeuta, który ma naturalną zdolność uzdrawiania, ma zdecydowanie większą na ten temat wiedzę niż każdy z nas. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto przychodzi tutaj i już, można powiedzieć, dysponuje tymi właściwościami od urodzenia, to jest byt, który w rzeczywistości równoległej, tej za bramą raju, nabył umiejętności uzdrawiania. Tam szkolimy się, każdy z nas szkoli się w takiej specjalizacji, która sprawia mu najwięcej radości, po prostu jest to jego pasja życiowa. Czyli jak można na tej podstawie łatwo zauważyć, to co się dzieje w naszej rzeczywistości bliźniaczej, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób my tutaj funkcjonujemy. Także nie warto się zatrzymywać w obszarach przekonań, grzęznąć w jałowych niebach, czy rozmaitego rodzaju obszarach przekonań, czy też preferencji. Warto jednak dotrzeć do parku przyjęć, czyli tego centrum przyjęć, którym można nazwać bramą raju. Tam przystosowujemy się do rzeczywistości równoległej, do warunków życia w rzeczywistości równoległej i w momencie, kiedy już się całkowicie zaadaptujemy, przechodzimy przez tę bramę i już możemy się dalej dokształcać. Dokładnie w tym, w czym chcemy. Więc jeżeli ktoś jest artystą, będzie się oczywiście kształcił, czy w komponowaniu pięknej muzyki, czy w malowaniu pięknych obrazów, czy powiedzmy będzie kształcił się w odzwierciedlaniu rzeczywistości za pomocą rzeźby. Każda działalność artystyczna zaczyna się właśnie tam, w rzeczywistości ukrytej. Tu przychodzimy i już mamy talent, który zaczynamy tu oczywiście również rozwijać. Bo my uczymy się zarówno tam, jak i tutaj. Te dwie rzeczywistości zwierciadlane wzajemnie się uzupełniają i sterują naszym rozwojem. Różnica tylko polega na tym, że po prostu tu i tam kształcimy się w zupełnie innych warunkach. Wracając do uzdrawiania. W momencie, kiedy oddziałujemy naszym polem kwantowym na chore miejsce, odczuwamy w tym miejscu gorąco. I nie jest to wcale odczucie, które jest swego rodzaju iluzją, ponieważ badania wykryły, że rzeczywiście ciało się w tym miejscu rozgrzewa. Czyli mamy oddziaływanie energetyczne dłoni leczącego na ciało chorego. Dokładnie to samo czujemy wtedy, kiedy uzdrawiamy siebie. Też odczuwamy ciepło. Jeśli chodzi teraz o psychikę samozdrowienia, warto wiedzieć, że każdy z nas, nawet jeżeli nic w tej sprawie nie zrobił w rzeczywistości równoległej, może tutaj również nabyć umiejętności uzdrawiania. Nad czym w tej materii trzeba popracować? Przede wszystkim nad własną wielowymiarowością. I tutaj chciałabym powiedzieć, że można się w tym celu udać do dowolnej
społeczności, która żyje w ścisłym związku z naturą i opracowała metody nawiązywania kontaktu ze swoim bliźniakiem. Bo to w gruncie rzeczy chodzi o ten nawiązany kontakt z naszym ja w rzeczywistości ukrytej. Ten nasz bliźniak dysponuje zdecydowanie większą wiedzą niż my, bo my, przychodząc tutaj, ponieważ kształcimy się w warunkach znacznie trudniejszych, godzimy się również na to, żeby zapomnieć o naszych wcześniejszych doświadczeniach, zarówno w poprzednich inkarnacjach, jak i w rzeczywistości równoległej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj po prostu musimy być kreatywni. Nie bylibyśmy kreatywni, gdybyśmy byli obciążeni pamięcią tego wszystkiego, co nam się przedtem nie udało. My tu tak startujemy, jak gdyby od zera. Niemniej jednak w momencie, kiedy zaktywujemy swoją wielowymiarowość, mamy dostęp również do tego, czego nauczyliśmy się i w poprzednich inkarnacjach, i również w rzeczywistości ukrytej. W tym celu na Facebooku utworzyłam grupę. Żeby nie ciągnąć długiej nazwy aktywacja połączeń międzywymiarowych sprzężenia zwrotnego, nazwałam ją aktywacja kundalini. Każdy, kto chce swoją wielowymiarowość zaktywować, może tam zapoznać się zarówno z artykułami, w których opisuje, w jaki sposób działa uniwersalne prawo kreacji. Opisuje również, w jaki sposób, dzięki temu, że narodziła się w tych dwóch rzeczywistościach bliźniaczych świadomość i nie tylko w nich, bo również te informacje i ta świadomość, która została utworzona, w tej chwili łączy całość wielowymiarowej hipersfery, łączy nas z bankiem danych, łączy nas również z próżnią fizyczną, która jest, można powiedzieć, generatorem energii praktycznie nie do wykorzystania, czyli ile byśmy nie ciągnęli energii z próżni fizycznej, ona zawsze jest w stanie swoją energię uzupełniać dzięki swojej dynamicznej strukturze. Czyli w momencie, kiedy zaktywujemy naszą wielowymiarowość, łącząc się z naszym bliźniakiem, mamy dostęp do wszystkiego. Mamy dostęp do Wszechświatowego Banku Danych, przede wszystkim własnego. Dlaczego przede wszystkim własnego? Ponieważ my jesteśmy w sposób naturalny połączeni z rzeczywistością ukrytą za pomocą wielowymiarowego DNA. Chociaż pochodzimy od małp, niemniej jednak 200 000 lat temu, i to jest wiadomość pobrana drogą channelingu z rzeczywistości ukrytej, 200 000 lat temu na naszym DNA, małpiem DNA, została przeprowadzona genetyczna, trudno powiedzieć, poprawa. Zmiany genetyczne zostały wprowadzane metodą inżynierii genetycznej. 2 małpie chromozomy zostały połączone w jeden na zasadzie usunięcia tego, co niepotrzebne, dodania tego, co pozwoliło im tworzyć jedną spójną całość. Jeden z naszych chromozomów jest chromozomem dużym, większym niż pozostałe. Ale chromozomów dalej mamy 24, z tym, że ten 24 jest niewidoczny, ale wielowymiarowy. Jest on dokładnie owinięty na tych spiralach, które znamy jako nasze chemiczne DNA.
I aby uzyskać dostęp od naszego DNA do ciała i przeprowadzić wszystkie procesy naprawcze, które pozwolą nam odzyskać dobrostan, musieliśmy mieć również w ściankach naszych naczyń, naszych komórek, receptory, które medycyna nazwała receptorami tożsamości. Nie przypuszczam, żeby ktokolwiek z Państwa w szkole na lekcjach biologii dowiedział się o tym, że istnieje coś takiego jak receptor tożsamości. Znamy je powszechnie jako receptory zgodności tkankowej. I na dobrą sprawę zetknęliśmy się z nimi po raz pierwszy jako ludzie, wtedy, kiedy się zorientowaliśmy, że przeszczepy się nie udają, ponieważ brakuje zgodności tkankowej. Na czym polega ta zgodność tkankowa? Właśnie na obecności receptorów tożsamości. My odbieramy ze swojego środowiska, czyli od naszego wielowymiarowego pola kwantowego, otrzymujemy informacje, które odbieramy nie tylko za pomocą szyszynki, ale również odbieramy za pomocą naszych receptorów tożsamości, czyli charakterystycznej wibracji, ale nie naszego ciała, tylko wibracji informacji nałożonej na wibrację naszego ciała. Ta wibracja jest odbierana, ta informacyjna wibracja jest odbierana przez nasze receptory tożsamości, dzięki czemu informacja się przedostaje do wnętrza komórki i może w ten sposób uruchomić odpowiednie geny po to, żeby doprowadzić do procesu uzdrowienia. Sam gen sam z siebie nie zostanie zaktywowany. Każdy gen jest otoczony białkami, które muszą pozwolić mu przedostać się do genu po to, aby go aktywować. Gen się sam z siebie nie aktywuje. I do tego właśnie służą te nasze receptory tożsamości, które pozwalają wykorzystać informację międzywymiarową. Bo nami nie rządzi tylko i wyłącznie środowisko, to dookoła nas, które pozwala nam regenerować nasze ciało zgodnie z tym chemicznym DNA, które jest nam doskonale znane, ale również mamy jeszcze ten dodatkowy 24 chromozom z DNA wielowymiarowym, który też musi być aktywowany, żeby mógł zostać wykorzystany. Także w momencie, kiedy mówimy o wibracjach, też musimy pamiętać o tym, że nasze ciało wibruje, można powiedzieć, w bardzo dużym zakresie wibracji. Od kilku herców do 150 megaherców. Te niskie wibracje to są wibracje naszego ciała. Natomiast na wibracji 150 MHz, właściwie w okolicach 150 MHz, wibruje nasze wielowymiarowe DNA. I na wibrację naszego ciała nakłada się informacja naszego, jakby to nazwać, naszej wibracji tożsamościowej i dokładnie tak samo ta informacja o naszej wibracji tożsamościowej nakłada się nam na nasze wielowymiarowe DNA. W gruncie rzeczy dzięki temu nasze ciało funkcjonuje w sposób spójny. Bez tego przepływu informacji nie byłoby szansy
ani na przeprowadzenie procesu zdrowienia, ani nawet na leczenie. Dlaczego? Dlatego, że w gruncie rzeczy my, kiedy leczymy ciało, usuwamy objawy. Ale całość naszego ciała jest sterowana w sposób niesłychanie skomplikowany, gdzie właściwie ten sam sygnał jest w stanie spowodować zmiany w różnych częściach naszego ciała. Więc jeżeli wprowadzamy związek chemiczny i rozprowadzamy go po całym ciele, to on musi zostać wprowadzony w nadmiarze, żeby w odpowiedniej ilości dostał się tam, gdzie jest potrzebny. Natomiast jeżeli sterujemy za pomocą psychofizyki, zawsze informacja zostanie tam skierowana, gdzie jest potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że każdy fragment naszego ciała ma swoją właściwą jemu częstotliwość i na tę częstotliwość będzie nam się nakładała informacja, którą przekazujemy w celu uzdrowienia, czyli nasza intencja. Także w momencie, kiedy przystępujemy do bioenergoterapii, my w gruncie rzeczy wykorzystujemy przede wszystkim intencję, która nakłada się na nasze pole mentalne i dzięki temu dostaje się dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Bo o to już zadba nasze wielowymiarowe DNA. Dzięki temu na przykład, jeżeli się skaleczymy, nasze DNA zareaguje prawidłowo i mechanizm samonaprawczy uruchamia się sam. Ale jeżeli w wyniku długotrwałego stresu, nieprawidłowego odżywiania, my zakłócimy procesy chemiczne wewnątrz naszego ciała, musimy dać bodziec uzdrawiający, czyli bodziec energetyczny, na który nałoży się również informacja, która wskaże, w którym kierunku ten bodziec ma być skierowany. Więc najczęściej, jeżeli wiemy na przykład, że mamy problem z tarczycą, kierujemy efekt uzdrawiania na tarczycę. W momencie, kiedy boli nas żołądek, kierujemy nasze oddziaływanie na żołądek, wątrobę bądź nerki. To wszystko jest związane z tym, że tam, gdzie źle funkcjonuje organizm, przenikalność skóry automatycznie zwiększa się i my możemy z tym impulsem, łącznie z informacją, przedostać się dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. I tym właśnie biofizyka góruje nad biochemią. Danusia, ja mam okazję zajmować się już od prawie 20 lat bioenergoterapią i to, co mówisz, jakby jest w mojej praktyce potwierdzeniem 100%. Natomiast dzisiaj przeczytałam na grupie Aktywacja chyba Kundalini taką informację, która mnie zmroziła, rozśmieszyła, nie wiem jak to nazwać. Jest jakaś pani, która usuwa czakry. No tak powiedziawszy, najpóźniej wieczorem usunę w ogóle ten wpis. Ja chciałam Ciebie zapytać w ogóle, co to może spowodować usunięcie czakry? Jest to śmierć chyba, bo nie wiem co. No, w każdym razie na pewno dysfunkcję. Jeżeli oczywiście jej się to uda. Mhm. Czakry są przecież bardzo ważne, chociażby właśnie... Czakry sterują przede wszystkim kluczołami wydzielania wewnętrznego, czyli sterują wydzielaniem odpowiednich hormonów, które znów tam są kierowane, gdzie są potrzebne. Mhm. W związku z tym, jeżeli zakłócimy gospodarkę hormonalną, to doskonale wiemy, że organizm zaczyna chorować. Jeżeli źle pracuje tarczyca, chorujemy. Jeżeli źle pracują nadnercza, chorujemy. Jeżeli źle pracują nasze gruczoły rozrodcze, chorujemy. Jeżeli źle pracuje nasza przysadka mózgowa bądź szyszynka, chorujemy.
No tak, ale tego typu praktyka może chyba takiemu pacjentowi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ja tutaj bym chciała teraz wrócić, oczywiście, że tak. Chciałabym teraz wrócić do tej nieszczęsnej grupy aktywacja kundalini. W początkowym okresie, bo ona już działa 1,5 roku, w początkowym okresie zgłaszały się tam osoby, które cośkolwiek wiedziały na temat swojej własnej duchowości. Miały już po prostu jakieś doświadczenia, gdzieś starały się zdobywać wiedzę i nie były takie kompletnie zielone jak te, które przychodzą w tej chwili. Ale prawdę powiedziawszy, nasza polska duchowość też zrobiła ogromny krok i nie powiem, że do przodu. Nasza polska duchowość gdzieś ugrzęzła w jakichś ciemnych zaułkach w tej chwili i podaje informacje, które rzeczywiście budzą grozę. I na dobrą sprawę nie wiem, jak temu przeciwdziałać. Bo nawet i te osoby, które w tej chwili z wielkim zaparciem chciałyby się rozwijać duchowo, aktywować swoją wielowymiarowość, nie mają podstawowej wiedzy przyrodniczej. I w związku z tym wymagają, żeby je traktować jak dzieci, którym się dokładnie wszystko wyjaśnia krok po kroku. No przepraszam, ale na takie warsztaty to trzeba, udając się, mocno zapłacić. To kosztuje, bo wtedy taki nauczyciel zajmuje się każdym indywidualnie, prowadzi go za rączkę jak dziecko, pilnuje, żeby broń Boże nie zrobił tego, czego robić nie wolno, ale nie w wypadku, kiedy ja jedna mam obsłużyć 6,5 i prawie 500 osób. To jest niemożliwe. Ja udostępniam materiały. Te materiały trzeba przeczytać, trzeba je zrozumieć. Jeżeli się ich nie rozumie, to trzeba nacisnąć lupkę, czyli szukaj w grupie i podać, czego się szuka, bo już grupa działa 1,5 roku. W związku z powyższym wiele pytań już zostało zadanych wielokrotnie. Te pytania wyskoczą razem z moją odpowiedzią. Nie maltretujcie mnie pytaniami, które już były wielokrotnie zadawane. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał dołączyć do grupy. Ja jestem tylko jedna. Nie dam rady. 20 godzin na dobę to za mało. Tym bardziej, że ja mam jeszcze i swoje życie, i swoją pracę. Te materiały, które udostępniam, są pisane w konwencji popularno-naukowej. Ja tam żadnych niezwykłości nie umieszczam. Staram się pisać zrozumiale, ale trzeba wykazać minimum dobrej woli i po prostu starać się zrozumieć, co jest napisane. Jeżeli na przykład podaję informacje i tutaj się odwołam do, to tam dużo mówić, pyskówki, do której doszło w grupie, na temat sztucznych magnesów, gdzie trzeba je ustawiać i jak ustawiać, to przyznam szczerze, że mnie ręce opadły poniżej poziomu gruntu. W przedmowie do procedury opisującej, w jaki sposób należy aktywować połączenia międzywymiarowe, wyjaśniłam, z czym pracujemy. Pracujemy z polami kwantowymi, z wielowymiarowymi polami kwantowymi. Czym jest kwantowość? To jest począstkowanie. Wiemy o tym, że fale są począstkowane. Fale elektromagnetyczne składają się z fotonów. To są cząstki. To nie znaczy, że jest albo fala, albo cząstka, tak jak uczyła kiedyś mechanika kwantowa. A w momencie, kiedy obserwator się pojawi, fala staje się cząstką. Nic z tych rzeczy.
Fala elektromagnetyczna jest jednocześnie cząstkami i falami. To jest jednocześnie jest to fala składająca się z cząstek. Jest począstkowaną falą, skwantowaną falą. Dlaczego? Dlatego, że próżnia fizyczna, i to też wyjaśniam w materiałach, które dostarczam, jest począstkowana. Składa się z tych nieszczęsnych, kanciastych kropek, o których już mówiłam wielokrotnie, o kształcie równowagi Buckminstera-Fullera i wielkości długości Plancka. Dlatego wszystko, co w rzeczywistości naszej się znajduje, poniżej długości Plancka, traciłoby swój sens fizyczny. Po prostu poniżej tej wielkości niczego nie ma w naszej rzeczywistości. Najmniejsza cząstka fizyczna ma właśnie wielkość długości Plancka. Cała reszta to jest wielokrotność. To, co z próżni fizycznej zostało wygenerowane w akcie kreacji. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z polami elektromagnetycznymi, to znaczy, że mamy do czynienia z magnesami, bo pola elektromagnetyczne są spolaryzowane. Nasze pole elektromagnetyczne, to, które ma średnicę 8 metrów, jest również spolaryzowane. I jest połączone z dwukierunkowym sprzężeniem zwrotnym z rzeczywistością ukrytą. Dokładnie w tej samej przestrzeni również funkcjonuje nasz bliźniak, tylko w innych jego wymiarach. I bliźniak ma większą swobodę poruszania się w odróżnieniu od nas, bo bliźniak może się poruszać aktem myślowym, natomiast my musimy nóżki poprzestawiać. I to jest ta główna różnica, jeśli chodzi o sposób poruszania się nasz i bliźniaka. Ale to nie znaczy, że ten bliźniak się od nas w jakiś sposób oddala, bo to oddalenie się w gruncie rzeczy jest też, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia iluzją. Po prostu rzeczywistość ukryta też jest podzielona na pewne obszary. Nasz ziemski system życia też ma w tej rzeczywistości ukrytej swoją cząstkę. I tak samo jak tu my się poruszamy po ziemi, tak samo tam w rzeczywistości ukrytej nasz bliźniak może się poruszać w obrębie tej rzeczywistości, która przypada na nasz ziemski system życia. W dalszym ciągu jest to dokładnie ta sama przestrzeń, tyle tylko, że zajmuje inne wymiary. Ta część pola punktu zerowego, która przypada na ziemski system życia, jest dla nas. Tam są nasze dane. Jeżeli gdzieś kiedyś inkarnowaliśmy w innych systemach życiowych, tam też będą nasze dane. Ale ponieważ i tak wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane, to nawet jeśli inkarnowaliśmy w innym systemie życia, a jesteśmy teraz tu, też mamy dostęp do naszych doświadczeń w tym innym systemie życia. I to warto wiedzieć i warto o tym pamiętać. Dobrze. Danusia, ja mam do Ciebie takie pytanie, bo rozpoczęłaś dzisiejszą dyskusję odnośnie samozdrowienia od magnetyzmu zwierzęcego Mesmera. Ja już sobie wyobrażam te pytania, które będą za chwilę, bo mówisz, że to jest XIX-XX wiek. A co z tymi szeptuchami, które kiedyś były i do tej pory są? A co z tymi uzdrowicielami? Przecież to są właśnie te byty, które swoje, można powiedzieć, umiejętności zdobywały w rzeczywistości ukrytej i przenosiły je do rzeczywistości jawnej, czyli tej czasoprzestrzennej, i tutaj je rozwijały. I jeżeli nie zatraciły swojego związku z naturą, czyli ze swoim wielowymiarowym
kompleksem świadomościowym, o którym nawet nie musiały wiedzieć, że go mają, ale miały ten związek wielowymiarowy, międzywymiarowy pomiędzy tą rzeczywistością i ukrytą, czerpały zarówno z informacji tam zdobytych, jak i informacji zdobytych tutaj. I więcej powiem, jeżeli ktoś już raz w jakiejś specjalizacji zaczął w jakąś specjalizację się zaangażował, będzie to kontynuował. Więc te szeptuchy, które kiedyś miały związek z naturą, czyli z informacją wielowymiarową, w tej chwili też go mają. Tylko tyle, że teraz nie są szeptuchami, tylko teraz są bioenergoterapeutkami, czy bioenergoterapeutami, bo kwestia tego, z jaką płcią się tutaj urodzimy, też jest kwestią naszego wyboru. Podejmowanego zresztą w rzeczywistości ukrytej. Bo jeżeli godzimy się urodzić w konkretnej rodzinie i w konkretnym ciele, to znaczy, że jednocześnie godzimy się również nie na płeć. Bo nasz kompleks świadomościowy jest, jakby tu powiedzieć, bezpłciowy. No właśnie, a jeśli mogę na chwilę uszczknąć trochę tego tematu i go jakby rozwinąć, to jak myślisz, dlaczego tak jest, że wybieramy sobie na przykład postać, no niech będzie żeńska, ale przez całe życie czujemy, że chodzimy w spodniach, że mamy więcej jednak tej energii męskiej, że musimy walczyć w jakiś sposób lub podejmować decyzje w taki męski sposób, lub jesteśmy mężczyzną, a mamy więcej tego pierwiastka żeńskiego. Każdy z nas jest kombinacją pierwiastka żeńskiego i męskiego. Dlaczego? Dlatego, że przychodząc tutaj inkarnując w kolejne ciała, inkarnujemy w ciała żeńskie i w ciała męskie. Zdobywamy jedno i drugie doświadczenia. Dlaczego? Ponieważ wszechświat funkcjonuje zawsze w stanie równowagi. W związku z tym, gdybyśmy stale inkarnowali w ciała męskie, nie byłoby możliwości zachowania tej równowagi. Każdy z nas jest kombinacją cech męskich i żeńskich. I prawdę powiedziawszy, ja też jestem kombinacją cech męskich i żeńskich. I wcale mi to nie przeszkadza. I przypuszczam, że ty też jesteś. Nawet więcej powiem. Mój mąż był zdecydowanie bardziej żeński niż ja, a ja jestem bardziej męska niż mąż. No właśnie, i dlaczego? No przecież ale to ja urodziłam syna, a nie mąż. No tak. Bo to jest kwestia po prostu naszego rozwoju mentalnego. Nasza świadomość jest zrównoważona pod względem męskości i żeńskości. Natomiast w momencie, kiedy rodzimy się, jesteśmy programowani przez środowisko. Ja byłam programowana w sposób męski. Mój ojciec oczekiwał syna i wychowywał mnie jak syna. A jak miałaś mieć na imię, gdybyś urodziła się synem? Tego nie wiem. Ja miałam być Tomaszem. W każdym bądź razie byłam wychowywana jak chłopak do momentu, kiedy się nie zbuntowałam. Ja nawet w piłkę nożną grałam. Mimo że ja jestem dziewczyna wojenna i dziewczyny wtedy w piłkę nożną nie grały. Ale ja nie tylko grałam w piłkę nożną, ale nawet bramki broniłam. Ciekawie to musiało wyglądać. No w momencie, kiedy już pojawiły się piersi, powiedziałam: stop muzyka, dalej nie będziemy się tak bawić. I co tata na to? Musiał to jakoś przeżyć. Musiał to przeżyć. A przy podejmowaniu decyzji najczęściej czujesz, że jako kto podejmujesz decyzję? To znaczy, no jako kto?
Chodzi mi o to, czy częściej właśnie czujesz... Zdecydowanie męski, analityczny, więc raczej rozumuję jak mężczyzna, nie jak kobieta. Może w związku z tym nie mam odpowiednio dużo cierpliwości, żeby zmagać się z problemami, z którymi kobieta radzi sobie łatwiej. Mam skłonność do narzucania swojego zdania, jak każdy mężczyzna. Czyli jednak ten umysł analityczny ma wpływ później również i na zachowanie. Poza tym, jaką jeszcze cechę mam? No, przede wszystkim analizuję, a nie czuję. W związku z tym, nawet kiedy odbieram channeling, odbieram go umysłem i od razu analizuję i przetwarzam w strukturach mózgowych. Także bardzo trudno było mi się przez długi czas zorientować, że odbieram channelingi. Bo to trzeba po prostu w pewnym momencie zdać sobie sprawę, że uczyniło się coś, o czym się nie miało bladego pojęcia. Znaczy stworzyło się, wykreowało się jakąś nową myśl. A w gruncie rzeczy my przez całe swoje życie jesteśmy stale w kontakcie z naszym bliźniakiem. Nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast jeżeli chcemy w sposób celowy wykorzystać naszą wielowymiarowość, no to trzeba ją aktywować. Danusia, a jak to może być... Przepraszam. Przepraszam. Ja tylko chciałam dokończyć, bo jak powiedziałaś o tym bliźniaku, to tak sobie myślę, że bliźniak, czyli znowu jakiś rodzaj od naszego odzwierciedlenia. To myślę, że na przykład ten twój bliźniak, już tak umysłowo do tego podchodzę, może mieć takie same cechy jak ty, czy właśnie więcej na przykład tak żeńskich? Nie. Te cechy, które ja mam, w pewnym sensie z całą pewnością mają rodowód genetyczny i w pewnym stopniu mają rodowód środowiskowy. Rozumiem. O, to dużo wyjaśnia. Natomiast mój bliźniak jest po prostu taki, jaki jest i w momencie, kiedy ja porzucę ciało, w momencie, kiedy odmówi mi posłuszeństwa i przejdę do rzeczywistości równoległej, mam nadzieję, że się nie zatrzymam w żadnym obszarze po drodze i dotrę do parku przyjęć. No, podejmę po prostu dalej to, w czym jestem najlepsza. Prawdopodobnie mam już za sobą doświadczenia w innych inkarnacjach naukowe, skoro zdecydowanie w tym kierunku bez żadnych problemów poszłam i nawet nie musiałam być specjalnie popychana. Tyle tylko, że drzwi się przede mną otwierały, takie czy inne, a ja zawsze wybierałam te, które wiodły mnie ku nauce. I nie ma znaczenia, czy ja jestem kobietą, czy mężczyzną, bo uważam, że mózg kobiety wcale nie jest gorszy od męskiego. Pewna posłanka mi się przypomniała, która twierdziła, że są takie okresy, że kobieta nie myśli. No, faktem jest, że brakuje mi trochę tej kobiecej wrażliwości. Niemniej jednak jestem wrażliwa na krzywdę ludzką, co już uważam, że jest dużym postępem, jeśli chodzi o wychowanie, jakie odebrałam. Czyli no tak, nawet tutaj kiedy jesteśmy programowani przez nasze środowisko, też możemy te programy zmieniać. Oczywiście. Ani genów nie mamy dokładnie takich, jakie posiedliśmy w momencie urodzenia. Geny też możemy zmieniać, jeżeli nasze geny są wadliwe, dlatego że zostały nam przekazane przez naszych rodziców, my możemy je też przeprogramować. Nic nie jest nam dane w momencie urodzenia raz na zawsze. Jesteśmy tu po to,
żeby nad sobą pracować, nad naszym ciałem, nad naszym umysłem, nad naszym sposobem myślenia, nad naszym sposobem działania. To wszystko jest nasza kreacja i nieprawdą jest, że jeżeli już raz zostaniemy zaprogramowani przez środowisko, to już jest amen i na zawsze. No tak, bo twój bunt chociażby pokazuje, że można wyjść z tego. Ależ oczywiście. No i ślad zostaje. Ale ten ślad wcale nie musiał być spowodowany przez system wychowawczy, tylko po prostu przez moje doświadczenia poprzednie we wcześniejszych inkarnacjach. No najwyraźniej ciągnęło mnie do nauki, skoro dla mnie nauka stanowiła mój świat, moją odskocznię od wrednego środowiska. To znaczy, ja je tak odbierałam, a mój świat był światem przyjaznym, świat nauki. Więc nic dziwnego, że go wybrałam. A skoro go wybrałam, znaczy już musiałam mieć jakieś doświadczenia w tym zakresie. Nawet jeżeli ich nie pamiętałam, instynktownie odbierałam właśnie takie sygnały. Tak jak po raz pierwszy instynktownie odebrałam sygnał, w jaki sposób mam swojego niemowlaka kilkumiesięcznego uzdrowić, mimo że jeszcze wtedy absolutnie w żadnym stopniu nie zaznajomyłam się z mechanizmami czy też sposobami uzdrawiania. To były czasy, kiedy u nas gościł Cliff Harris. Przyjmował bodajże na plebaniach. Tak, no Harris był bardzo popularny. No w każdym bądź razie, ponieważ to się właśnie zdarzyło mniej więcej w tym czasie, kiedy ja po raz pierwszy dokonałam uzdrowienia, i mój mąż twierdził, że matka jest zawsze najlepszym Harrisem dla swojego dziecka. A rzecz polegała na tym, że po prostu instynktownie wiedziałam, co robić. Znaczy już miałam jakieś doświadczenia w tym zakresie. Być może nawet byłam kiedyś wiedźmą. Nigdy nie próbowałam tego zgłębiać, bo do niczego mi to nie było potrzebne. Po prostu nie mam właściwie żadnych takich programów, które bym musiała usuwać. Żyję w ciszy, spokoju. Denerwują mnie co prawda ludzie, którzy mają problemy ze zrozumieniem rzeczy najprostszych. No niestety, głupota mnie denerwuje. Ale niedługo. Bardzo szybko zostawiam to za sobą i znów jest wszystko w porządku. I radzę tak każdemu postępować. Mamy żyć chwilą obecną i planować przyszłość. Nie oglądajmy się wstecz. Nie katujmy się rzezią wołyńską bądź innymi straszliwościami, które zdarzyły się w przeszłości. Żyjmy tym, co jest teraz, dziś. I myślmy o jutrze. Bo jeżeli będziemy ciągle żyć tym, co było kiedyś, to po prostu będziemy powielać to, co było.